Omawiany dziś kontroler podesłał na testy Łukasz. Dzięki wielkie, kolego. Czołem, drużyna TubePęcz, witam wszystkich w moim retrokoncie i w kolejnym odcinku na poważnie, czyli recenzji, w której przyjrzymy się z bliska takiemu oto ciekawemu kontrolerowi od Hori. A kontrolerem tym będzie Hori Arcade Stick Mini, czyli całkiem nowy, prawie całkiem typowy, przewodowy arcade stick produkowany stricte pod konsolę Nintendo Switch przez Hori. A dlaczego typowy? Ponieważ zminiaturyzowany, jak cała konsola Switch w sumie. A skoro zminiaturyzowany, to chyba możecie się domyślać, jakiej jakości może być, ponieważ w przypadku takich kontrolerów miniaturyzacja często nie zwiastuje niczego dobrego. Niestety to kontrolery projektowane typowo pod ostre katowanie, zatem muszą być bardzo wytrzymałe, ale też maksymalnie responsywne, więc miniaturyzacja może taki kontroler pozbawić tych bardzo pożądanych cech. A czy taka kiepska sytuacja nastąpiła również w przypadku tego kontrolera? A może właśnie pomogła i teraz to najlepszy stick na świecie? Rzecz jasna, mówię to troszeczkę z przymrużeniem oka, natomiast teraz to wspólnie sprawdzimy, na co już teraz serdecznie zapraszam i pamiętaj, nie bądź sknera za testowanie Gaigi daj suba już teraz. Dziś zaczniemy od tabeli mądrości. Za wiele tego nie będzie, ale no zrobić to trzeba. Hori Arcade Stick Mini oferuje w sumie 12 przycisków, 4 główne, 4 dodatkowe, czyli shouldery i triggery, przyciski Home i Capture oraz plus i minus. Funkcje turbo dla każdego z przycisków głównych. Współpracę z Nintendo Switch, komputerami PC oraz konsolami od Sony od PS3 do PS5. Kabel USB długości 2,5 metra. Niewielkie rozmiary oraz wagę odpowiednie dla dzieci, ale też mniej wymagających graczy. Jego wymiary to 175 mm na 98 mm na 228 mm. Waga w okolicach pół kilograma, czyli prawie nic. I tak to wszystko prezentuje się na papierze. Teraz sprawdzimy, jak prezentuje się na żywo, rzecz jasna, zaczynając od przyjrzenia mu się z bliska. Okej, słuchajcie, tak prezentuje się pudełko, tak z bliska, z tym arcade stickiem. Ten jest przeznaczony dla konsol Nintendo Switch. Są też jego wersje na PlayStation i tak dalej. Ten jest na Nintendo Switch, akurat w tym wypadku. Kolory typowe, bo czerwony, bo zielony. Takie typowe switchowskie, że tak powiem, kolory. My na froncie widzimy oczywiście logo producenta Hori, mamy pieczęć jakości, mamy naszego arcade sticka, jak on się prezentuje, tak na żywo, tyle że na pudełku. Od tej strony mamy zielony kolor i jakieś informacje, od tej strony mamy czerwony kolor i stick w tej pozycji, tutaj mamy takie coś, tutaj mamy takie coś. To jest zwykły karton, nic tutaj nie ma takiego nadzwyczajnego. Natomiast od spodu mamy oczywiście sticka, po raz kolejny mamy opisane funkcje jego, jak się działa, z czym się działa, co robi, jak robi i tak dalej. Typowe takie, wiecie, informacje, jak działa turbo, czyli turbo jest regulowane 5, 10, 20 razy na sekundę, może sobie tam pykać, tak? No, regulowane turbo, po prostu. Tyle w temacie. Także taki mamy spód tego pudełka. Tak to się prezentuje. Zaglądam do środka i od razu powiem wam, że oczywiście stick był już używany, otwierany. Ja tutaj, to nie jest zapakowany w ten sposób zapewne, ale to jakby nie ma znaczenia, nie? To pogląd jest. I teraz tak, takie coś, no tutaj mamy po prostu zwykłą nakładkę na gałkę, żeby się, nie wiem co, nie rysowało, albo żeby było sztywnie. Mamy kabel, jest i ten potwór. No cóż, jest on w kolorze szarym, taki jest do Nintendo Switch, albo ten akurat jest taki, nie mam pojęcia, może wszystkie są takie. Mam też instrukcję. No instrukcja jest zwykłym takim, wiecie, taką karteczką, jedną dużą, rozkładaną w różnych językach. Typowe informacje, jak się tym stickiem posługiwać. Tutaj nie ma nic skomplikowanego w jego obsłudze, także nie będę tego tutaj wam pokazywał. Mamy naszą gałkę, mamy 8 przycisków głównych, no i mamy wszystkie te przyciski potrzebne do obsługi w Nintendo Switch, czyli Capture, Home, plus, minus i mamy turbo. Turbo w tym sticku uruchamiam w ten sposób, że trzymam przycisk turbo i na przykład mapujemy ten przycisk z turbo. Później przełączamy tylko jego szybkość albo wyłączamy całkowicie. To obsługa turbo jest taka sama jak w innych tego typu kontrolerach, tak, z funkcją turbo. Nintendo Switch, ładne tutaj logo takie mamy, Fighting Stick Mini, tak to się prezentuje, tak to właśnie tutaj jest. Przód jest taki, boki są takie, ten bok jest taki, widzicie, arcade stick jest bardzo, ale to bardzo cieniutki, jego konstrukcja jest bardzo niska, do tego przyjdziemy za moment, pokażę wam zdjęcia ze środka. Tył jest taki, nic nadzwyczajnego, no i spód mamy jakieś po prostu dane i mamy 4 gumowane nóżki, które trzymają na blacie ten stick, ale bez dociążania. Nie ma szans, żeby on nie latał po stole podczas grania. Szczególnie jak ktoś gra bardziej, wiecie, dynamicznie, albo bardziej dynamiczne gry. Nie ma opcji, żeby to nie latało po stole. Tak to jest.
tyle w temacie. Może opowiem wam na razie o samym sticku. On jest niski, natomiast jest standardowy, tak jak do wszystkich typowych arcade sticków, nie customowych, robionych na własne tam zamówienie i tak dalej. Typowych arcade sticków, jakie kupujemy w sklepie. Długość jest taka sama. Wszystkie one mają taką długość. Od Hori, Sanwy taką ma długość. Wszystkie są takie same. To nie jest tak, że on jest mini i to też jest mini. Nie. Ta odległość jest taka, jaka być powinna. Rozmiar gałki to jest ta mniejsza gałka. Nie pamiętam teraz wymiarów gałek, ale to nie jest ta duża pełnoprawna. Jest ciut mniejsza, jak w przypadku sticka na przykład do Neo Geo. Przyciski same są bardzo malutkie. To nie są też standardowe, to wszystko jest konstrukcji Hori, rzecz jasna. Tu nie ma żadnych podzespołów Sanwy i tak dalej, wszystko Hori. Te przyciski są malutkie, bardzo małe. Natomiast ich praca skok jest dobry, widzicie? On jest taki całkiem w porządku, ten skok. Nie przycinają się te przyciski, natomiast nie są za dobre jakościowo. Przyciski są takie... Wiecie, tam są mikroswitche też jakieś w środku i tak dalej. Wszystko jest super, ale to jest zminiaturyzowane i same przyciski, same w sobie, ich praca troszeczkę mi się nie podoba. Takie plastikiem dają, jak one pracują. Taki plastik typowy. To jest plastik fantastic. Przyciski są jakości dobrej, do pogrania, ale nie jakiejś super fantastycznej i tak dalej. Są po prostu zwykłe takie przyciski. Teraz tak, te tutaj multimedialne, wszystkie do obsługi na konsoli Switch, to jest wszystko gumowe, takie gumowe przyciski zwykłe. Tutaj nie ma co omawiać. Tutaj mamy diodę, która pokazuje, czy tryb turbo jest aktywny, tak? Ona się zapala. Sama gałka typowa jest tutaj, prawda, taki osłona antykurzowa i spod spodu mamy ten taki ślizg, nasmarowane to jest wszystko typowa, jest jak w arcade sticku typowym, budowa jest typowa. Jego praca natomiast jest... on jest nowy, słuchajcie, on jest nowy i jego praca jest zadziwiająco wręcz dobra. Widzicie, on szybko, ma delikatny luz, ale typowy luz dla arcade sticków, nawet jak nowe kupujemy od Sanwy, to jest typowy luz. One tak sobie chodzą. To ma prawo się dziać, tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Natomiast tak jak on odbija, jak jest responsywny, że tak powiem wam naprawdę fajnie. Zbudowany jest na kwadracie, mamy skosy wyczuwalne, czyli jest no kwadrat pod spodem, tak? Praca fajna, praca spoko. Tutaj powiem wam, że zadziwiająco dobra, ale widzicie, już na przykład teraz sobie chcę grać i już jak go nie docisnę, to jest kicha, kicha. On się po prostu przesuwa, on jest leciutki, przesuwa się po stole, nie? Natomiast sama praca tego sticka jest bardzo dobra. Oczywiście teraz jest na sucho, będziemy sobie go testować za momencik na jakiejś grze, na jakichś grach, ale ogólnie, powiem wam tak teraz, na dzień dobry, działa bardzo dobrze. Odległość jest bliziutka, przyciski od gałki, no ale on jest mały, no to jak miałoby inaczej być. Jest jak jest, tak? Ale ogólnie jest bardzo wygodny. Ręce tutaj trzymamy na tych skosach, dłonie spoczywają, przez to, tutaj są te skosy, przez to one nie leżą na płaskim, tylko tak się układają w taki naturalny, powiedziałbym, sposób. Jest to naprawdę spoko. Teraz pokażę wam zdjęcia ze środka, jak to się prezentuje. I teraz jak widzicie, same przyciski, one są lutowane do PCB. Generalnie to nie podlega wymianie jakiejkolwiek i tak dalej. Jest jak jest, one takie są, takie zostaną i tyle. Dobrze, że się nie przycinają, bo to jest nowy stick, czy po czasie będą się przycinać, jak kurz jakiś wejdzie. Jak wejdzie kurz, to już będzie bieda, żeby to wyczyścić. Jest lutowane. Natomiast sama gałka jest typowej konstrukcji, jak typowy arcade stick. Czyli mamy sprężynę w środku, mamy ten drążek, mamy od spodu takie zabezpieczenie, mamy gwint, na kulkę przykręcaną na gwint, możemy ją odkręcić, sobie wymienić. Jest typowy na mikroswitchach oparty stick, tyle że zminiaturyzowany, niziutki, sprężyna jest niższa, te wszystkie elementy w środku w sticku są niższe, jak widzicie. To powoduje, że on działa jak prawdziwy stick, jest zbudowany jak prawdziwy stick, ale to wszystko jest mniejsze, niższe, żeby się zmieściło w tej malutkiej przecież obudowie, tak? Czyli stick nie podlega żadnej modyfikacji, to jest wykluczone wręcz, żeby go zmodyfikować, ale jak ktoś chciał, to musiałby tę obudowę też modyfikować jakoś. Natomiast nie o to w tym mi chodzi, żeby go modyfikować. On chyba nie musi być modyfikowany, po prostu. Jest po prostu jak jest i tak będzie, nie? Natomiast działa dobrze, bo konstrukcja jest taka jak w arcade sticku i to czuć, że on działa jak prawdziwy arcade stick, a nie jakaś taka bieda, jakaś, wiecie, zrobiona nie wiadomo z czego, jak ASCII na przykład. Arcade sticku do Segi Saturn, który jest zbudowany kiepsko. ASCII nie robiło roboty. A tutaj mamy Hori robi robotę, Hori to dobra firma. No, także spoko, tutaj to fajnie wygląda. W sumie tyle w temacie, słuchajcie, tego nie ma za wiele, nie wiem czy więcej było w zestawie, więc co, teraz nie pozostaje nic innego jak przejść do dalszej części filmu. No dobrze, to zrobione, teraz przechodzimy do dania głównego, do mięska, czyli potargamy troszeczkę Gaigę. To, że z konsolą Nintendo Switch działa, to jest oczywiste. Nie miałem sumienia zabierać młodemu na moje nagrywki konsole, ale mam swoje Raspberry Pi 400, bo wypadałoby ten arcade stick sprawdzić z tytułami Retro Arcade. Przecież bez tego nie może się obejść na tym kanale. No dobrze, słuchajcie, mam podpięte swoje Raspberry Pi
i podpięty kontroler. Już go skonfigurowałem. Przy pierwszym podłączeniu emulator pyta, czy skonfigurować wszystkie przyciski. To jest prowadzenie za rączkę, tutaj nie będę tego pokazywał, jak się konfiguruje taki kontroler, bo to jest naprawdę łatwa rzecz. No i jesteśmy już uruchomione, mam tutaj cały launcher. Jesteśmy w Capcom, bo tutaj w to będziemy sobie grać i zagramy najpierw, odpalę oczywiście Cadillacs and Dinosaurs, jako że to musi być, bo wypadałoby sprawdzić, jak się gra w tego typu gry, czyli w po prostu chodzone mordoklepy. Proszę, tutaj działa. Bierzemy sobie zawodnika, może być ten jak najbardziej, bo po co inny. I testujemy, czy to będzie działać. Jest, ładnie, góra, dół, tutaj tego skok, uderzenie jest ok. No dobra, próbujemy. Cóż mogę powiedzieć, pierwsze odczucia są jak najbardziej poprawne, aczkolwiek już to przerobię. Lata. No lata po stole i no lata. Po prostu lata, powiem wam. Trzeba go trzymać. Trzeba go trzymać dociskać do dłońmi do stołu, bo bez tego będzie kicha. Ale generalnie, tak wiecie, tak po prostu grając jest naprawdę wygodny. Zadziwiająco wygodny, bo myślałem, że z tytułu tego, że jest mały, będzie tutaj jakiś problem z nim, ale nie ma problemu. Powiem wam, że widzicie, tak jak mamy mało miejsca i na przykład chcemy trzymać na nogach, gdzieś na kolanach w sensie, duży arcade stick, to nie, to jest niewygodna rzecz. Ale tutaj, patrzcie, no taki malutki, wbrew pozorom jest to wygodne, bo gdy mamy duży arcade stick i nie mamy gdzie go postawić, no to robi się problem, bo trzeba to stabilnie trzymać też. To, że duża obudowa jest, to nic nie daje, bo to i tak lata, jeżeli nie ma stabilnej jakiejś podstawy, takiej dobrej, nie ma się na czym trzymać. Tutaj, no cóż, no to wiemy, że nie ma stabilnej podstawy jakby, bo jest po prostu jaki jest, ale gra się nim dobrze. Trzymam go, dociśnięty jest ładnie. Jest mega wygodny, powiem wam. Naprawdę jestem zdziwiony tym, jak on... nie, chyba to... Aj, dobra. Jak on działa sobie pięknie. Dobra, dawaj tu. I robimy szybką akcję. Czy ta akcja wyjdzie? No wyszła, no. Jest ok, naprawdę jest ok. Tutaj można by ewentualnie troszeczkę dla jakiegoś zagorzałego, wiecie, wielbiciela dużych arcade sticków, toporków takich i tak dalej, można się wszczepić też do tego, że gałka nie jest pełnowymiarowa jakby, no bo nie jest mniejsza i jak ktoś ma duże dłonie, no to będzie mu, prawda, trochę w tych dłoniach brakować, że tak powiem, gałki. Tak, brzmi jak brzmi, ale takie są fakty. No ale mi nie brakuje. Mi nie brakuje. Może tak? Można tak. Powiem tak, że mi nie brakuje, jest dobrze. I naprawdę fajnie się na nim gra. Wyśmienicie bym powiedział, nawet zadziwiająco dobrze, jak na taką... Na tani arcade stick, niewielką konstrukcję, niewielkich rozmiarów, takie po prostu pierdzikółko, tak? Przeznaczone dla dzieci bardziej niż dla jakichś, wiecie, graczy nie wiadomo jak zaawansowanych, bo zaawansowani gracze tak, no, obejdą to szerokim łukiem i nie będą się na to spojrzeć nawet. Natomiast ja, będąc graczem takim sobie czasami, bo lubię, jak najbardziej ok. Dobra, wychodzimy do dasha, wychodzi się kombinacją takich przycisków. Odpalimy sobie teraz jakiś latający shooterek, żeby sprawdzić, jak to się gra. Może być nawet chyba nawet może być ten. Zobaczymy tutaj, czy to będzie się dobrze grało w tego typu rzecz, czyli no strzelankę, tak? Strzelankę. Po prostu. Dobra, teraz tutaj żetony i startem i coś tam i lecimy. Dobra. Pokażę wam teraz funkcję turbo, jak tu działa, bo działa dobrze. Generalnie w tej grze funkcji turbo nie ma, tak? Bo wciskamy, to są 3 strzały i on później ładuje taką specjalną broń, którą później możemy sobie pewnie wypierdzieć gdzieś tam, nie? Natomiast wciskamy przycisk turbo i mamy aktywny przycisk turbo. Możemy go trzymać cały czas. Jest on cały czas aktywny. Teraz, gdy wciśniemy sobie, muszę zrobić troszeczkę luźniej, wciśniemy sobie jeszcze raz tą kombinację turbo, to w tym momencie strzelam sam. Dłoń mam tu, prawda, a on strzela. Jest automatyczne turbo, tak? Załącza się nam w tym wypadku. Nie musimy nawet trzymać przycisku, to oczywiście co kto lubi. Natomiast, no, ja, prawda, nie lubię. I teraz mamy wyłączone turbo, tak? I jest ok. Tak to właśnie działa. Tak jak mówiłem, działanie turbo pokazuje nam tutaj zapalona diodka na kontrolerze. Turbo działa bardzo dobrze. Tyle w temacie. Jest jak być powinno.
Jak gra się, jak jest tutaj to pod względem responsywności, bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest pod względem responsywności, powiem wam, i tutaj jakby jest ok. Jest ok, tutaj nie ma się czego czepiać, naprawdę dobrze to działa. Oczywiście to jest ta sama sytuacja, co była w przypadku przed chwilą chodzonej mordoklepy, czyli musimy go dociskać do stołu, żeby on nam działał po prostu, nie latał nam po stole, nie latał nam po stole, to jest słowo, którego mi brakuje, bo gram, wiecie to. Jeżeli tego nie robimy, no to on będzie nam uciekał. Jak nam ucieknie, podniesie się, no to tracimy w tym czasie ruch. Ruch i tracimy co? No tracimy życie, tak? Stracimy po prostu życie. A tak działa bardzo dobrze, bardzo fajnie, responsywnie, super. Super, pierwsza klasa jest. Ja uważam, że w te gry też gra się bardzo fajnie. Dobra, wciskamy kombinację, żeby wyjść do dasza, hotkey i start w tym przypadku, w tym moim emulatorze. I spróbujemy sobie odpalić Super Street Fighter 2 Turbo, nie wiem tylko który odpalę, Super Puzzle Fighter, nie wiem tylko który odpalę, może odpalę 0, tak jest, odpalimy 0, bo nie wiem, tam któryś Street Fighter mam taki, że działa średnio dobrze. Odpalimy tego, bezpiecznego odpalimy sobie. No dawaj, tutaj coś. Jest, mamy tutaj, prawda, coś takiego, może być to, może być Turbo On, wszystko jedno, mamy akurat z tym zawodnikiem i tyle. Sprawdzimy tą grę ostatnią, jak to działa i tyle. Zobaczymy, czy wychodzą wszystkie moje takie rzeczy, wiecie. Aha, tu jest ten, dobra. Okej. Nie wiem, czy sprawdzę. Dobra, no to wychodzi, tak, wychodzi dobrze. Wychodzi dobrze. Ale, no widzi, ja mam taki styl, że odrywam i... Kwestia przyzwyczajenia też do sticka, ale żebyście nie myśleli, że tu jest coś nie tak. Działa dobrze. Naprawdę działa dobrze i wydaje mi się, że nie ma się czego czepiać. Super działa. Według mnie jest to naprawdę ok. W tym, jak na taki stick, taki kontroler, niewielki, mały, leciutki, zaleciutki, jak na mój gust, działa to dobrze. Widzicie, to wszystko wychodzi, bo jego budowa jest naprawdę dobra i tutaj jakby nie można oczekiwać niczego innego, tak? Jak zbudowany jest poprawnie, z dobrych podzespołów, to będzie działał po prostu dobrze. Będzie działał dobrze i nie może być w żadnym wypadku inaczej. Pięknie, bardzo ładnie. Dobra, jeszcze chwilę, jeden zawodnik i będziemy kończyć te testy. Miałem podpiąć konsolę PS3, ale tam jakby nie mam czego pokazywać. To działa z Playem trójką też, bo takie kontrolery na USB będą działać z Playem trójką też, tak naprawdę. Z PC-tem, z Raspberry Pi, z rzeczami, o których może też nie wiem. O, tutaj się tnie coś mi ten emulatorek. Nieładnie emulowany jest, no ale trudno, no jest jak jest. Kontroler działa dobrze. Przed chwilą było ok z tamtym tłem, a z tym coś jest nie tak. Ale kwestia pokazania wam... O, panie, myślałem, że wejdzie, a nie weszło. Ale widzicie, jest to naprawdę super. Patrzcie, jego działanie jest naprawdę dobre. Ja tutaj wysoki poziom trudności jest, a to wszystko mi wychodzi. Jest jak najbardziej poprawnie. On zachowuje się bardzo, ale to bardzo dobrze. No powiem wam, że super. Jak na tego typu, takich rozmiarów, jeszcze raz powtórzę się, takich rozmiarów arcade sticka to jest naprawdę super, no. Jest naprawdę super. Pięknie wszystko idzie jak należy. Jest pierwsza klasa, polecam. 3 przyciski się wciska, żeby wykonać supera w tym tytule, w tej części Street Fightera. Także, dobra, zapomniałem. Dobra, mamy... A addon był? A czemu był addon teraz Sega? Ciekawe, czy będzie dalej się sypało tło. Sypie się dalej tło, no cóż. Chciałem go przejść na drugą stronę, żeby móc... No i źle się na to patrzy nawet troszeczkę. Żeby móc sobie sprawdzić go, jak z drugiej strony działa. O. Tak. Równie dobrze. Oj, no dobra, Sagat to mnie killem teraz. O, panie, killem, dobra. Dawaj Sagat, killem i robimy podsum. Killem i robimy podsum, czyli wyjście do dasha. Jest dobrze, Street Fighter również działa dobrze, jest naprawdę świetnie. Tutaj tak naprawdę nie ma już czego więcej sprawdzać, bo to są tylko tego typu rzeczy, jakie możemy sobie grać na emulatorach, tak? Głównie tego typu rzeczy. Jakieś chodzone takie, wiecie, Ghosts and Ghosts. Chodzone takie... No co, zręcznościówki jak Ghosts and Ghosts. Nie wiem, czy to się uruchomi teraz. Powinno się uruchomić. Też będą działać pewnie dobrze, ale sprawdzimy. Chwilę mogę sprawdzić tą grę. Nie jest moja ulubiona, jest trudna, jest
Mocno taka sobie, ale pokażę też działanie jakby. Arcade Stick, no na automatach to było pierwotnie, czyli powinno być też dobrze. Dobra, jeden player, tutaj start, lecimy, proszę. Skok i tutaj mamy dziabdzianie, czyli strzelanie. Proszę bardzo, ładnie, ładnie, działa. Prawda, odczucie jak na automatach, pomimo tego, że mamy do czynienia z małym arcade stickiem, tak? Okej, powtórzę się, ja wiem, że się powtarzam, ale jest naprawdę okej. I tutaj nie ma żadnego ale co do jego działania. Każdy, kto by chciał taki zanabyć sobie, drogą kupna w sensie, będzie zadowolony z niego jak najbardziej. Kwestia tylko tego, że trzeba trzymać, dociskać go do stołu, żeby nam nie latał. Gdy to opanujemy, gdy to ogarniemy, gdy pogodzimy się z tym faktem, że on nie jest za ciężki, że trzeba go dociążać, będzie naprawdę wdzięcznym kontrolerem. Naprawdę wdzięczny. Także mogę jeszcze raz z czystym sumieniem polecam, bo jest prześwietny. Prześwietny arcade sticzek. I tyle, nie? Wiadomo, nie to co pełnoprawni duzi bracia, tak? Natomiast bardzo dobry, jak na... No, taki arcade stick, coś tutaj się... Dziwnie się kontroluje tego mojego zioma. Jak na tego typu arcade stick, naprawdę super, panowie i panie, jeżeli są jakieś panie, przeskoczymy tego dziada i tutaj moment, w którym ginę, myślałem. O, i już, i doszedłem gdzieś do kwiatków, kwiatki są wkurzające, tak, ogólnie ta gra cała jest wkurzająca, trudna jak jasna choroba, ale na tym arcade sticku nawet się fajnie w to gra, powiem wam. Bardzo przyjemnie, dobra, wychodzimy do Dasha już ostatecznie i robimy podsumowanie tego całego mojego tutaj dzisiejszego biadolenia. Podsumowania czas nastał nam, a więc plusy i minusy. Plusy. Wykonany z dobrej jakości tworzywa, sztywny, zwarty, zero luzów, trzasków i innych takich. Pieczęć jakości Nintendo robi swoje. Pomimo miniaturyzacji zachowana typowa budowa gajgi. Działanie w zasadzie takie samo jak w przypadku dobrych, dużych arcade sticków. Szybki, responsywny, zaskakująco sztywny, bez luzów. Dobrej jakości przyciski, krótki skok, szybkie działanie, zero przycięć jak na razie oczywiście. 8 przycisków głównych plus multimedialnej turbo, na to narzekać nie można. W przypadku używania na emulatorze możliwość dowolnego mapowania przycisków. Niby oczywiste, ale warto to zaznaczyć. Długi kabel USB, przez co nie trzeba siedzieć blisko ekranu. Mały, poręczny, można na nim wygodnie grać trzymając go na kolanach, siedząc na kanapie. Kompatybilny z Nintendo oraz komputerami PC oraz konsolami od Sony. Można grać w emulatory na komputerze, co jest dużym plusem. Cena od 160 zł w górę za nowy, co uważam za uczciwą cenę. Minusy. Niewielka waga, bez obciążenia może latać po stole jak kogoś za bardzo pochłonie gra. Gumowane nóżki bez dociskania do blatu nie załatwiają sprawy. Modyfikacje w ogóle bez sensu. Przyciski lutowane do PCB, bardzo niska konstrukcja sticka, za mało miejsca w obudowie. Jest jak jest i inaczej raczej nie będzie, ale też po co w sumie? Nie każdemu taki mały stick może pasować. Twardzi gracze raczej będą go mijać szerokim łukiem, ale nie dla takich jest chyba przewidziany. Dzieciaki za to będą bardzo zadowolone. Brak możliwości chowania kabla USB. Trzeba zwijać jak nie potrzeba tak długiego. Będzie się plątał gdzie tylko się da. Trochę czepialstwo, bo obudowa jest mała, no ale jest jak jest. I tak to się wszystko prezentuje na sam koniec. Czy polecam ten arcade stick? Tak, jeżeli ktoś nie jest zbyt wymagający co do takiego kontrolera, nie oczekuje od niego, że będzie sprawował się tak jak pełnoprawne sticki od Hori, czyli na przykład Rap 3 lub tego typu podobne lub nowsze, nawet lepsze. Nie. To nie jest taki kontroler i nigdy takim kontrolerem nie będzie. Natomiast do takiego pogrania w podróży, żeby go zapakować, bo jest mały, albo dla dzieci, jak najbardziej ok. Tutaj jak najbardziej się sprawdzi i będzie super. Nie jest złym kontrolerem. Można na nim grać dobrze, wygodnie, co sami widzieliście. Malutki. To nie każdemu pasuje, trzeba brać to pod uwagę. To musi ważyć, to musi mieć swoje gabaryty. Ten nie ma wagi, ten nie ma gabarytów. Ale w podróży, jak najbardziej jak mówiłem, dla dzieci, jak najbardziej jak mówiłem, dla niewymagających graczy, na emulatorze jakimś, jak najbardziej, jak mówiłem, wszystko tutaj jest tak jak być powinno w tym arcade sticku, ale nie należy mieć względem niego zbyt dużych oczekiwań, ale do dobrego pogrania jak najbardziej wystarczy. I tyle w temacie. Łukaszu, dzięki za pożyczenie tego kontrolera, wraca do Ciebie. Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was, Pęczat, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.